SUV-y to coraz większa siła, coraz więcej ludzi chce ich wybierać. No tak, ale czy to jest jedyne dobre rozwiązanie wtedy, kiedy posiadasz dosyć dużą rodzinę i chcesz mieć naprawdę pakowny samochód? No właśnie, dzisiaj to sprawdzimy na przypadku Volvo V90, czyli popularnego kiedyś kombi, ale dzisiaj to nie jest zwykłe kombi. V90 z silnikiem T8. Zapraszam na test. Moi drodzy, jako że ja bardzo lubię markę szwedzką Volvo, to może i Wy także polubicie nasz kanał Motookiem, a to dzięki subskrypcji na pewno się także uda, więc co, drogi widzu, nie zapomnij zasubskrybować kanał Motookiem, bo dzięki Tobie my się rozwijamy, a my już sobie przechodzimy do tego świetnego Szweda. Volvo V90 to jeden z najbardziej luksusowych modeli od szwedzkiej marki. Razem z XC90 miało oczywiście zrewolucjonizować całą markę Volvo i pokazać ten nowy szwedzki styl, kiedy właśnie Volvo miało dosyć duże problemy. Chińska marka postanowiła dosyć mocno dobudżetować tą szwedzką markę. V90 luksusowy, naprawdę konkretny samochód. Zastąpił kiedyś właśnie S80, czyli właśnie popularną limuzynę, oraz XC70, czyli samochód, który był bardziej uterenowiony, bo był delikatnie wyższy, ale był najbardziej praktycznym kombi całej gamy modelowej Volvo. A dzisiaj V90 to jest największy kombiak, jaki aktualnie jest dostępny w gamie Volvo. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Nasza konfiguracja jest zrobiona w typowym wersji prezesowskiej, czyli pozostawiono tutaj wszystkie możliwe chromy, bo mamy pakiet Bright, mamy świetne matrycowe reflektory z wzorem motywu Tora. No są to po prostu elementy, które na pewno wpływają mocno na bezpieczeństwo. Te światła działają na wyśmienitym także poziomie. Niebieski kolor nazywa się Ultra Blue, połączony także z tymi wielkimi gabarytami, z tą ogromną maską, która jest charakterystyczna dla Volvo. To też są takie elementy, które nadają prezencji i to wygląda świetnie. A ta ósemka także napędza się dzięki tym dużym felgom. Felgi i opony to jest na pewno ważny element w takim mocnym samochodzie. Mamy tutaj w tym przypadku 20-calowe koła, które wymagają zapłaty za zawieszenie. Jest to zawieszenie półpneumatyczne, czyli z przodu macie standardowe zawieszenie oparte na sprężynie i wielowahaczu, a z tyłu macie aktywne zawieszenie pneumatyczne, które ma dodać także komfortu i zniwelować to, że macie tutaj aż tak duże koła, bo jednak 20-calowe koła, które wyglądają wręcz świetnie, jeśli chodzi o takiego kombiaka, zwracają też uwagę oczywiście na nierówności i takie elementy trzeba delikatnie bardziej wytłumić, dlatego to zawieszenie jest wymagane w konfiguratorze, jeśli chcecie dokupić sobie 20-calowe koła. Są 18 oraz 19 dla większego komfortu, ale zobaczcie, jak te 20 wyglądają. Prosty, niesamowicie wzór, ciemne wnętrze, to wszystko bardzo dobrze wygląda, w szczególności jak się kręci na tak dużych felgach, to Volvo robi niesamowite dobre wrażenie. Opona, wymiary raptem 245×40, więc także tego profilu opony jest całkiem w miarę jeszcze nieźle, ale musicie uważać na to, że te felgi jednak są duże i łatwo je gdzieś przyhaczyć o krawężniki. No dobra, oprócz tych pięknych felg musicie zobaczyć na tą wielką kubaturę. Zobaczcie, jak ja jestem mały względem tego samochodu. Ogromne crossovery, ogromne SUV-y to dzisiejszy dosyć popularny trend, ale wszyscy zapominają o najbardziej praktycznym nadwoziu, czyli o kombi. I właśnie Volvo chce także to przypomnieć i być konkurencją na przykład dla wymierającej już powoli A6, czy także dla nowej E-klasy, która też postanowiła być dosyć dużym samochodem, jeszcze w kombi, tym bardziej. Ale zobaczcie, 4,94 metra długości. Ja ten samochód naprawdę muszę długo obchodzić, żeby w ogóle dojść do tylnej części. Ta osi na poziomie 2,9 metra też robi z tego samochodu konkretny element, ze względu na to, że Volvo, projektując ten samochód, chciało, żeby ten samochód był bardziej już limuzyną niż samochodem kompaktowym, więc tutaj w środku na przednim rzędzie siedzeń oraz z tyłu jest naprawdę sporo miejsca i sporo przestrzeni. Chciałem Wam zacząć także od tego, że po pierwsze drzwi są bardzo ciężkie, bo jest także specyficzna konstrukcja. Zobaczcie, jak grube są drzwi także w Volvo. Volvo jest słynne z tego, że ma być bezpieczne i ma być bezpieczne podczas wypadków. Grubość tych drzwi jest zwiększona ze względu na to, że jest w środku krzyż, metalowy krzyż
krzyż w każdych drzwiach oraz w każdych wzmocnieniach i te drzwi na pewno są bardziej solidne od konkurencyjnych drzwi ze względu na to, że po prostu podczas wypadku mają Was bardziej ochronić. Tutaj jest prezesowsko, zobaczcie ile tu jest przestrzeni. Fotel jest ustawiony pode mnie, 1,80 m wzrostu, a ile ja mam tu miejsca? Miejsca na nogi mam bardzo dużo. Miejsca nad głową też jest naprawdę sporo, choć mamy akcesoryjne okno panoramiczne, które gdzieś tam parę centymetrów jednak zabiera z tej przestrzeni. A nawet na buty zimowe, w końcu szwedzki samochód, w miarę sporo i jestem w stanie sobie tu w miarę wygodnie usiąść. Chociaż brakuje mi tego, żeby kanapa była delikatnie wyżej, bo wtedy bym miał jeszcze lepiej podparte uda, ale naprawdę i tak jest bardzo, bardzo dobrze. Przechodząc sobie prawą stronę, co nie jest łatwym elementem, ze względu na to, że zobaczcie jak jest wielki tutaj tunel. Tunel jest fajnie wykończony, bo jest tu element gumowy, dzięki czemu nie pobrudzicie tego wnętrza i będzie łatwo je jakoś wyczyścić, ale zobaczcie jak jest ogromny. Tutaj w tym miejscu ustawiona w takiej delikatnej formie bateria oraz podzespoły. Niestety ten element jest po prostu dosyć duży. Trójstopniowe podgrzewane fotele, skrajne, na ogromny podłokietnik, wyjeżdżające także cup holdery na Waszą ciepłą herbatę w szwedzkie zimowe wieczory. Zobaczcie na maskownicę głośników Bowersa Wilkinsa. Tutaj naprawdę to wygląda prześlicznie. Drewno, które jest drewnem oraz skóra w tym bursztynowym kolorze robi swoją robotę. Roletki, jeśli chodzi właśnie o taką delikatną prywatność oraz oczywiście indywidualny nawiew czy haczyk na Waszą kurtkę tutaj czy tutaj. No i dla Waszych dzieciaków izofixy. Więc tu jest luksusowo, dobrze wykonane i nie zabraknie Wam dosłownie niczego. Prześwit. To jest też ważny element, bo V90 możecie mieć dostępną w takiej wersji jak my mamy lub możecie mieć także ją uterenowioną. Standardowa wersja V90 ma prześwit na poziomie 15,6 cm, a wersja podniesiona, czyli tak zwane cross country, ma aż 21 cm prześwitu, co jest w stanie zagwarantować naprawdę dosyć dużo możliwości terenowych, bo jest tutaj zamontowany napęd 4x4, co prawda realizowany elektrycznie, ale macie możliwość włączenia systemu Constant AWD i wtedy jest napędzany dosłownie cały czas po szwedzku 4x4. Zobaczcie, kolor naprawdę świetnie tu robi robotę. Do tego te elementy w pakiecie Bright. Mamy tutaj satynowe chromy. Na dole także pojawiła się piękna listwa oraz napis właśnie Recharge, ze względu na to, że jest to wersja topowa, czyli wersja hybrydowa typu plug-in. T8 przez swój układ hybrydowy dobrze nie została skastrowana, jeśli chodzi o zbiornik paliwa. Nadal jest 60 litrów pojemności baku, co pozwala naprawdę zrobić sensowny dystans, bo ten samochód jest w stanie zrobić na samym baku nawet okolice 800 km, co uważam za naprawdę bardzo godny wynik. Długość tego samochodu na pewno jest także potęgowana przez jego tylną część, gdzie właśnie to słynne kombi największą robi robotę. Zobaczcie ile tu jest także przestrzeni oraz jak dobrze wygląda tylna część stylizacyjna. Volvo się nie starzeje, ten projekt już naprawdę ma kilka lat, bo dokładniej chyba już bliżej nawet 7 lat. Dosyć mocno szeroki samochód, połączony z ładnym kolorem. No i to, co robi największą robotę, to są te piękne światła. Światła LEDowe w Volvo robiące naprawdę niesamowite wrażenie. Od razu wiecie, że w nocy jedzie Volvo przez ten swój charakterystyczny kształt, który jest wręcz pociągnięty tu nawet na klapę. Animacja, która także powita Was oraz oczywiście pożegna w tym i ten cały słupek bardzo ładnie to wszystko podkreśla. Ogromna szyba, bardzo duża wycieraczka, bo Volvo także chce dbać o elementy bezpieczeństwa nawet w takich właśnie małych formach jak duża wycieraczka, która dosłownie jest w stanie wytrzeć większość szyby. Piękny napis z Volvo rozdzielony, mały napis V90 oraz najważniejsza plakietka, czyli biała plakietka z napisem T8 Recharge i jeszcze mała, mniejsza to, że mamy pakiet Polestar Engineer, czyli pakiet, który jest na zasadzie ulepszenia. Mamy tutaj ulepszone napędy, zwiększoną delikatnie moc, przeprogramowane oprogramowanie, tak żeby ten samochód miał jeszcze większy okopał i był jeszcze bardziej efektywny. Niewielka ilość agresywnych przetłoczeń i jeden dosłownie delikatny chrom, który robi robotę. Ja po prostu jestem zakochany w tej stylizacji. Ale czy ten kombiak jest na tyle duży, żeby zagrozić właśnie dosyć dużym SUV-om jak XC90? No właśnie, elektrycznie otwierana klapa, element, który jest bardzo fajny, czyli podnoszona automatycznie roleta do góry, którą możecie sobie także oczywiście odhaczyć i dosłownie zobaczyć tą największą przestrzeń, jaka tu jest dostępna. 560 litrów pojemności bagażnika to jest naprawdę spora wartość i tu jest naprawdę co poukładać. Bardzo duża przestrzeń, a także i kubatura tego bagażnika jest taka naprawdę fajnie, przyjemnie kwadratowa, dzięki czemu
możecie naprawdę tutaj poukładać sobie te elementy. Mamy także podwójną podłogę, pod którą zbytnio za dużo miejsca nie ma, ze względu na to, że to jest wersja T8, to ten akumulator musiał tutaj dosyć gdzieś się ulokować. Dosłownie niewielkie miejsce na jakieś kable i to jest dosłownie wszystko. Ale wykończenie tego bagażnika jest naprawdę na fenomenalnym poziomie. Ten welurek, który tutaj jest po prostu zrobiony, no robi to robotę. Do tego taktyczne elementy, jak to w Volvo, czyli mamy taką przegrodę, dzięki której możecie sobie odgrodzić elementy w bagażniku, zahaczyć sobie wasze torby z zakupami, czy przypiąć także za pomocą gumek elementy chybotliwe. Jedno oświetlenie z jednej, oświetlenie z drugiej, 4 haczyki po jednej jak po drugiej stronie, no i oświetlenie także zlokalizowane w klapie bagażnika. Ale oczywiście, gdyby wam zabrakło jeszcze pojemności, możecie złożyć sobie tylny rząd siedzeń, macie wtedy płaską podłogę i 1560 litrów pojemności bagażnika, automatyczne ryglowanie za pomocą jednego przycisku, zamyka się klapa elektrycznie i blokuje zamki. Teraz na gamę silnikową, jako że mamy dosyć duży samochód, to także przydałoby się mieć dosyć duże silniki i możliwość napędzenia tego w jakiejś formie ciekawej. Jeśli chodzi o Volvo, to Volvo nadal jeszcze oferuje silniki diesla, silniki benzynowe oraz hybrydę typu plug-in. I to, co zawsze w Volvo mnie bardzo dziwi, dlaczego aż tak wysoko się otwiera ta maska. Ciężko ją potem w jakikolwiek sposób także zamknąć. Gama silnikowa Volvo B4 i B4. O co tutaj chodzi? No właśnie, B4, miękka hybryda, benzyna, 197 koni, okolice 320 Nm momentu obrotowego i sprint do pierwszej setki w okolicach 8,5 sekundy. Macie także diesla, który ma też 197 koni, także oznaczenie B4, bo Volvo wszystko zostało zunifikowane praktycznie do jednego, bo jest to miękka hybryda i macie wtedy 420 Nm i sprint do pierwszej setki chyba w okolicach 7,9 sekundy. No, ale na szczycie jest także oprócz tych dwóch fajnych, naprawdę przyjemnych, oszczędnych silników diesla i benzyny jest ten silnik, czyli wariackie T8. T6 oraz T8. T6 bazuje na silniku 250-konnym, w takim przypadku na przykład jakim mieliśmy na przykład w XT60 oraz macie wersję T8, czyli najmocniejszą jaka jest możliwa. 310 koni z silnika spalinowego, 2 litry, 4 cylindry, bo jest tylko oczywiście dostępne 2-litrowe, 4-cylindrowe cudo w Volvo, plus silnik elektryczny na tylnej osi, dzięki czemu właśnie macie ten słynny napęd 4x4, macie moc 455 koni oraz 600 Nm momentu obrotowego, co daje sprint do pierwszej setki w wymiarze 4,8 sekundy, ale ten samochód jest trochę szybszy, co żeśmy też dla Was aktualnie sprawdzili. No i tak nie zmienia to faktu, że ten silnik jest naprawdę bardzo fajny. Połączenie tej jednostki razem z silnikiem elektrycznym oraz układ elektryczny przenoszony od XT90 aż właśnie po V90 i ten samochód jest niemałym szatanem. Z pakietem Polestar Engineer według Volvo delikatnie poprawiony. Ten układ jest bardziej dostrojony, ale to nie zmienia faktu, że moc jest bardzo podobna, więc ten pakiet Polestar Engineer, szczerze powiedziawszy, nie wiem po co do niego dopłacać, bo nie zmienia zbytnio za dużo, a kosztuje prawie 4,5 tysiąca złotych. Spalanie tutaj macie w wielkości okolice 8,5 litra średniego spalania przy rozładowanej baterii. Maksymalnie to jest 10-11 litrów, kiedy zaczynacie naprawdę mocno cisnąć ten samochód i wykorzystujecie te 455 koni, żeby się pobawić, a kiedy zaczynacie jeździć z układem hybrydowym naładowanym na baterii, to możecie nawet zejść do spalania w wysokości 0,9 litra lub nawet 1,5 litра, więc myślę, że jest fajnie. Teraz tylko zamknąć dosłownie tą maskę wielką, ogromną. Teraz także na hybrydę typu plug-in, czyli macie drugi wlew paliwa, a tak naprawdę wlew prądu. Ze względu na to, że jest to hybryda typu plug-in, macie tutaj złącze tylko Type 2. Type 2, które jest w stanie naładować ten samochód w przeciągu jakichś 8 godzin do pełna oraz 2 godzin z szybszej ładowarki, czyli takiego wallboxa, którego możecie sobie zamontować oczywiście w garażu. Jakiej pojemności jest ta bateria? 18,8 kWh. To się delikatnie zmieniło na przestrzeni lat, bo Volvo, jak to Volvo, dopracowuje swoje samochody z ubiegiem lat, więc ten samochód jest już delikatnie inny, na przykład od tych pierwszych egzemplarzy. Przejechać możecie na tej baterii, która jest tutaj zlokowana, możecie aż 86 km według WLTP. Nam udało się okolice 70 km spokojnie zrobić, przyjemny wynik do pracy i z powrotem myślę, że wystarczy. A w Volvo wewnętrznym czuję się jak w domu, ze względu na to, że mamy delikatnie inną konfigurację, muszę Wam o tym wspomnieć, że macie 3 różnego rodzaju wersje do wyboru, jeśli chodzi o kolorystykę. Czarne wnętrze oraz białe wnętrze, które mogliście zobaczyć w XT90 czy w XT60 na naszym kanale, a w tej wersji mamy bardzo ciekawe wnętrze
w kolorze bursztynowym. Wygląda bardzo ładnie, połączone z ciemnym drewnem, który jest naturalnym drewnem, a nie plastikowym drewnem. Wygląda wręcz fenomenalnie. Nie będę wam się bardzo mocno rozwodził na temat foteli, bo uważam, że fotele w Volvo to jest najwyższa klasa, jaka jest możliwa i bije na głowę konkurencję niemiecką. Świetnie dopasowane fotele z niesamowitej skóry nappa, połączone dodatkami typu kryształowa gałka, prawdziwe szyby oraz miękkość tej skóry. To jest wręcz fenomenalny fotel. Masaż, podgrzewanie, wentylowanie oraz regulacje w okolicach 20 różnych kierunków. To jest po prostu świetny samochód na dłuższe trasy i nigdy nie zaprzeczę tego w żadnym Volvo, bo fotele w Volvo po prostu robią największą robotę, dodając niesamowicie komfortu. No i zobaczcie dalej na te detale, jakie tutaj są. Piękne drewno, które mamy, połączenie ze skórą oraz ten minimalizm szwedzki to jest coś, co naprawdę uwielbiam w tym samochodzie i czuję się tutaj po prostu jak w domu. Prosta kierownica z kilkoma elementami, takimi jak sterowanie tempomatem czy sterowanie komputerem pokładowym. Ekran tutaj w tej nowej wersji z Android Automotive nie macie tutaj zbytnio za dużo do ustawienia. Włączenie lub wyłączenie mapy, proste, analogowe wskaźniki, ale to jest to, co lubię, czyli simply as that. Do tego układ head-up display, który już delikatnie wymaga zmiany ze względu na jego grafikę i widać, że on przywędrował tutaj z 2016 roku. Czy wszystko, czego potrzeba, czyli ograniczenia prędkości, prędkość oraz nawigacja i jej podpowiedzi ze względu na to, że używacie tutaj tak fabrycznie Google Mapsa. To, co jest najważniejszą zmianą w tych ostatnich wersjach V90, to jest system. System Google Automotive, który na pewno zmienił bardzo, bardzo dużo na plus. Ze względu na to, że macie po kliknięciu już od razu na wejściu połączone mapy googlowskie z waszym także kontem oraz ze wszystkimi możliwymi pineskami, które macie. I wszystkie te możliwości macie za pomocą połączenia LTE, które jest zamontowane w tym samochodzie fabrycznie. Oraz, co najważniejsze, jednym kliknięciem dosłownie Spotify'a, co mi się mega podoba ze względu na to, że jest tutaj zamontowany Bowers & Wilkins za bagatela 15 000 złotych, który gra fenomenalnie, jest najlepszym układem audio, jaki słyszałem we wszystkich samochodach i co najważniejsze, korzysta wtedy z układu i wzmacniacza oraz całego sterowania, jaki jest zamontowany w radiu, bo właśnie Spotify bezpośrednio przesyła audio do systemu Bowers & Wilkins bez pośredności żadnego waszego telefonu, dzięki czemu dźwięk jest dosłownie hi-fi. Proste elementy, kryształowa gałka, o której już wam opowiadałem w innych wnętrzach, ale tutaj mi się niestety nie podoba to, że tu jest połączone to z Piano Black. Szkoda, że nie możecie tego wybrać i zamienić sobie na przykład na tą wersję aluminium, gdzie na przykład żeśmy to widzieli w przypadku białego wnętrza. Ale tak to wszystko jest wykonane dosłownie niesamowicie. Jedynym małym elementem, który mi się mało podoba, to jest schowek, pod którym dosłownie macie miejsce na wasze karty kredytowe oraz nic więcej, ze względu na to, że jest to tak wszystko pociągnięte, że tu miejsca praktycznie nie ma. Złącze 12V, 2 złącza USB do podłączenia telefonu i to jest dosłownie wszystko. Ale nie zmienia to faktu, że jest tu niesamowicie przyjemnie, niesamowicie komfortowo jest wygłuszone także to wnętrze. Te wszystkie detale, jak nawet to lusterko, które nie ma żadnej rameczki. W takich delikatnych elementach wszystko podkreśla właśnie Volvo. I tu czuć jakość, czuć te materiały, które są naturalne, prawdziwe, a nie tak jak w przypadku niemieckiej konkurencji, zaczynacie wszystko naciskać i zaczyna tutaj skrzypieć. Tu jest po prostu fenomenalnie delikatne dekory i to jest dosłownie wszystko. To mi się podoba w Szwedach. Jest naprawdę świetnie. No dobra, moi drodzy, to czas trochę pojeździć Volvo V90. Tak jak wiecie, ja jestem dosyć dużym fanatykiem tej marki i naprawdę lubię produkty tej szwedzkiej marki i nie ukrywam tego w filmach, że po prostu te samochody mi pasują. Tak, Volvo XC90, Volvo XC60 i jeszcze parę innych Volviaczków, które były na naszym kanale, to w końcu są naprawdę świetne samochody. A wchodząc do 90, czujecie się tak jak prezesi. Ze względu na to, że w 2016 roku ten samochód przywędrował faktycznie i miał być takim zastąpieniem S80, czyli najbardziej flagowego produktu, jeśli chodzi o Volvo, no to faktycznie im się to dosyć mocno udało. S90 i V90 to jest ten taki król, jeśli chodzi o tą płytę podłogową, jeśli chodzi o komfort, jeśli chodzi właśnie o te odczucia i o tą przyjemność z jazdy, jaka faktycznie jest generowana w przypadku tego pięknego Volvo. Jeśli chodzi o zawieszenie, mamy tutaj delikatną, małą różnicę względem na przykład XC90, w której występuje możliwość dokupienia pełnej pneumatyki. Tutaj w tym przypadku Volvo postanowiło zastosować troszeczkę inaczej. Z przodu są amortyzatory o zmiennej charakterystyce tłumienia, a z tyłu możecie dokupić sobie zawieszenie pneumatyczne, tak jak w przypadku naszego egzemplarza. I jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, choć ma swoje pewne wady i zalety.
Ze względu na to, że macie z tyłu pneumatykę, to faktycznie na tylnej osi nie wyczuwacie w ogóle żadnych dziur, ale przednia oś jest delikatnie bardziej wyczuwalna. Jeśli chodzi o wszelakiego rodzaju, różnego rodzaju wyrwy, dziury, to przednia oś jest delikatnie twardsza od tylnej, w szczególności przy 20-calowych kołach. Ale nie zmienia to faktu, że zawieszenie oraz komfort i jego tłumienie jest na level expert. Po prostu level expert. Jeśli chodzi o ten samochód, bardzo przyjemnie płynie, bardzo ma przyjemne nastawy, jest delikatnie sztywno ustanowiony przez ten pakiet Polestar Engineer. Reakcja układu kierowniczego połączona z tym zawieszeniem jest naprawdę na świetnym, po prostu świetnym poziomie. Wszystkie możliwe zakręty, tak jak teraz mam nawet, czy nawet ostrzejsze łuki, nie są żadnym problemem dla tego samochodu. Jest bardzo, bardzo przewidywalnie i bardzo dobrze to wszystko tłumi. I nie czujecie tego, jak to zawieszenie wybiera i co najważniejsze, jest bardzo ciche, tak, że jest wytłumione. Nie słyszycie pracy tego zawieszenia i to jest wręcz fenomenalne. W przypadku tak dużego samochodu ważne jest też na pewno wyciszenie. Wyciszenie w przypadku tego samochodu jest na pewno też na bardzo dobrym poziomie. Co prawda w Volvo XC90 macie podwójne klejone przednie szyby, a w V90 niestety takiego pakietu już nie ma i jest to delikatnie wyczuwalne, że tutaj w okolicach słupka czy lusterka jest delikatny szum, ale jest to nawet mniejszy szum niż w przypadku XC60, bo w końcu macie kombiaka, a nie SUV-a. W połączeniu razem z tym świetnym bitnym wręcz audio i wygłuszeniem, jaki tutaj jest zrobione w tym samochodzie, naprawdę jest fenomenalnie. Możecie się rozpływać ciszą też od samego samochodu, jakim jest właśnie T8, ze względu na to, że macie też ten silnik elektryczny, który dodaje tej ciszy, w szczególności także w mieście. Silniki macie kilka do wyboru, macie 250-konną benzynę, B4, B5 i tak dalej. Tych silników było naprawdę dosyć dużo, bo w przypadku naszej wersji jest to najwyższa możliwa wersja. Macie T6 lub T8. T8 jest to najmocniejsza wersja, 455 koni łącznie oraz dosłownie 310 koni z silnika spalinowego. Efekt? Katapulta, dosłownie katapulta. Nigdy nie myślałem, że kombi, które wygląda jak prezesowóz, może być aż tak dosłownie szybkie. 4,8 sekundy do pierwszej setki w połączeniu z pakietem Polestar Engineer, który delikatnie jeszcze poprawia te wszystkie osiągi oraz delikatnie modyfikuje nastawy. Jeśli chodzi o napęd 4x4, włączacie sobie jednym tutaj przyciskiem po prostu program Polestar i w tym momencie wiecie, że macie naprawdę konkretny ogień. Naciskacie pedał przyspieszenia i jest naprawdę grubo, bardzo grubo. Ten samochód rozpędza się do pierwszej setki bardzo szybko, a naprawdę te 180 km na liczniku, który jest ograniczeniem prędkości w Volvo, szybko do tego się zbliża i tutaj jest delikatnie to wyczuwalne, że te 180 km na godzinę jednak w tym samochodzie jest. Ale układ jest także naprawdę świetnie połączony. Ten silnik elektryczny razem z tym silnikiem spalinowym. Możecie na samym prądzie przejechać do 86 km i w przypadku tego samochodu spokojnie możecie zrobić około 70 km właśnie na czystym prądzie, kiedy go naładujecie sobie w garażu i to jest świetny wynik. Zużycie energii też nie jest nie wiadomo jak na powalającym poziomie. 17 kWh na 100 km to jest bardzo przyjemny wynik i takie wyniki da się osiągać, jeśli chodzi o ten tryb pure, czyli czystego napędu elektrycznego. Wersja hybrid jest najświetniejszym elementem, jak jest możliwe. W przypadku tego samochodu macie bardzo przyjemnie to wszystko zestopniowane razem ze sobą, no i ta skrzynia Geartronic 8, czyli 8-biegowa skrzynia, naprawdę bardzo fajnie to wszystko łączy. Silnik spalinowy razem z silnikiem elektrycznym i macie dzięki temu też napęd 4x4 zwany Constant AWD, ze względu na to, że po prostu silnik elektryczny napędza tylną oś. Płynność działania to jest najważniejsza zaleta oraz to, że kiedy się rozładuje ta bateria, faktycznie samochód staje się hybrydowy, a nie ułomnie hybrydowy, ze względu na to, że po prostu macie tą dosyć dużą baterię tam z tyłu, to jest prawie 300 kg dodatkowej masy, przez to jest niestety V90 w tym edycji jest cięższa od zwykłej standardowej wersji benzynowej, ale nie zmienia to faktu, że samochód nadal wtedy pali sensowne wartości. 8,5, 9,5, maksymalnie 10,5 litra w środku miasta, wtedy kiedy zacznie Wam brakować tego prądu, no i na trasie spokojnie możecie zejść do tych 8-9 litrów średniego spalania, wtedy kiedy właśnie prądu już nie macie, a kiedy macie, zaczyna się robić naprawdę przyjemnie. 1,5 litra, 2 litry, 3,5 litra, w zależności czy jedziecie w trybie hybrydowym, czy właśnie w trybie pure. Ale on wyrywa! Trzeba też na pewno przyzwyczaić się do skrętu tego samochodu. 5 metrów długości i średnica zawracania też jest dosyć spora, więc musicie być przygotowani na to, że jazda w mieście nie jest łatwym elementem ze względu na to, że po prostu trzeba delikatnie się nakręcić. Brakuje trochę tutaj tej skrętnej osi, ale w tamtych latach po prostu tego jeszcze aż tak mocno nie było na rynku. No dobra, ale po co w Volvo aż 455 koni? Przecież wystarczy Wam pewnie 250. No właśnie, Volvo nie podchodzi do tego, żeby ten samochód był za wariackim samochodem, który ma startować z procedury start
startu na każdych światłach. To nie o to w tym chodzi. Chodzi tu o bezpieczeństwo. Wtedy, kiedy chcecie i macie do wyprzedzenia 3 ciężarówki, po prostu naciskacie pedał przyspieszenia, katapultujecie się, wyprzedzacie naprawdę bardzo szybko i sprawnie i kończycie manewr. I taki manewr według Volvo jest po prostu skrócony aż o 50% czasu. I to jest element bezpieczeństwa, a nie element tego, żebyście się szczycili, że macie 455 koni. Co nie zmienia faktu, że robi to dosyć duże wrażenie, na przykład na samochodach typu AMG czy właśnie M-Power, w których w pewnym momencie na przykład stajecie na światłach i się okazuje, że tak, duży kombiak od Volvo wszystkich objeżdża. Nie mogę się nacieszyć tym samochodem, bo po prostu jest w nim coś takiego niesamowitego. Wsiadacie, czujecie tą skórę, czujecie ten materiał, czujecie to powiązanie z samochodem. Rzadko kiedy dostajemy takie samochody, które naprawdę mają to coś w sobie, a jak wsiadam do Volvo, zawsze jest to połączenie kierowcy razem z samochodem. Czujecie, że to jest wasz naprawdę bardzo dobry kompan, którego nie chcecie wysiadać i w szczególności nie chcecie także wysiadać właśnie wtedy, kiedy macie do zrobienia na przykład trasę. Tak jak my w tym przypadku, kiedy żeśmy realizowali road trip Fiatami, faktycznie ten samochód robił nam za kamera kara. Przejechaliśmy prawie 2000 km tym samochodem i uważam, że nie ma lepszego samochodu do właśnie podróżowania na długich trasach, więc jeśli jesteście przedstawicielem handlowym albo prezesem i naprawdę potrzebujecie samochodu, który zrobi wrażenie oraz będzie dla Was komfortowy w długich trasach, to właśnie Volvo V90, czy to z dieslem, czy z T8, będzie dosłownie świetnym wyborem. Zobaczcie, jak on pięknie pływa. To nieważne, że z przodu macie standardowe zawieszenie, ale tylna część też tego samochodu dzięki tej pneumatyce tak przyjemnie po prostu pływa. I to jest ten mega komfort, który mi się niesamowicie podoba w tym samochodzie. Piękna rekuperacja, to też warto na to zwrócić uwagę, że jest tu system rekuperacji połączony także z tą skrzynią. Ładuje tą baterię, która jest tam zamontowana i robi to naprawdę bardzo sprawnie, dzięki czemu fajnie w mieście możecie pokonywać dystanse w trybie hybrydowym lub właśnie w trybie czysto elektrycznym. Ale kiedy chcecie, po prostu robicie puk. Jest zwłoka, ale jest naprawdę niewielka. Wow. I hamulce też są naprawdę niezłe. Tutaj są dokokszone delikatnie te hamulce, ze względu na to, że macie większą średnicę, macie bardziej zaawansowane oczywiście zaciski hamulcowe z większą ilością toczków, po to, żeby także zatrzymać ten wielki karawan, no bo w końcu 2 tony trzeba jakoś zahamować, a robi to też naprawdę sprawnie. Możecie wozić prezesów z tyłu, możecie wozić dzieciaki, możecie wozić szafki, macie wielkiego kombiaka, który wybuduje Wam dom i jeszcze wychowa rodzinę i tak dalej, i tak dalej. No od tego kiedyś było Volvo i myślę, że V90 nadal się w tym świetnie sprawdza. Ale to jest nadal świetny Szwed, który się kompletnie nie stresuje. I tak wygląda jazda tym fenomenalnym szwedzkim samochodem, ale nie tylko on pasuje do pięknych elementów miejskiej artylerii i takich naprawdę premium, ale też pasuje właśnie do takich elementów, gdzie jest bardziej naturalnie. Ten samochód też do tego właśnie idealnie pasuje. A od jakiej kwoty się to wszystko zaczyna? Standardowo V90 z podstawowym silnikiem benzynowym lub w wersji takiej naprawdę bazowej to jest 260 000 złotych. Kiedy chcecie mieć coś już sensownego, musicie przygotować bliżej 350 000 złotych za wersję Ultimate, ale kiedy chcecie mieć tą wersję z tym układem napędowym, czyli z hybrydą typu plug-in, musicie dopłacić jeszcze 40 000 złotych, bo tyle właśnie kosztuje T8. I to wtedy zamyka się w kwocie takim jak w naszym samochodzie, tym pięknym wnętrzem ze skórą na pas. Niestety musicie przygotować 420 000 złotych, co nie jest zbytnio mało, ze względu na to, że po prostu możecie też nawet pomyśleć o samochodzie używanym, bo jednak jest już on parę lat na rynku. I tak oto właśnie wygląda V90. Duży, luksusowy krążownik szos, który naprawdę daje niesamowite wrażenie na dłuższych trasach. Jest mega komfortowy i mega ultra dobrze zrobiony. Piękne materiały, dobre wykończenie, świetne audio, niemała moc. I tak oto wyglądają szwedzkie samochody. Szwedzkie, które się naprawdę nie starzeją. Volvo V90, który ma już trochę lat na karku, ale jest nadal niesamowicie dobrym samochodem. Więc idźcie do salonów i kupcie sobie tego świetnego Szweda, bo już naprawdę to jest końcówka. A ja co? Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego świetnego materiału. Myślę, że Wam się podobał. Nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji oraz dzwoneczku, tak aby być na bieżąco także z naszymi nowościami na kanale Motookiem, bo to nie koniec tych ciekawych samochodów. Dzięki, do zobaczenia, cześć, hej!